สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Przez ostatnie 10 dni byłam zamknięta z 7 mniszkami w centrum medytacji tu pod Bangkokiem w Tajlandii. Jak było, czego się nauczyłam i jak wygląda życie mniszek, tego się dowiecie z tego filmiku. Jeśli jesteście ciekawi, to oglądajcie. To jedziemy. Centrum medytacji Dutanga Insight znajduje się około 20 km od lotniska międzynarodowego w Bangkoku. Tak w ogóle to chciałam powiedzieć kilka słów o stronie Workaway Info. Jeśli chcesz obniżyć koszty swoich podróży, masz trochę czasu i chcesz poznawać lokalnych ludzi, ich kulturę i tradycje, jak również podróżników takich jak Ty, to koniecznie zajrzyj na workaway.info. Jest to darmowa strona do przeglądania. Wybierasz sobie dany kraj czy dane konkretne miejsce i patrzysz, czy są tam jakieś oferty wolontariatu. Jeśli są, piszesz do danej osoby, no i pytasz się, czy są zainteresowani, żebyś do nich przyjechał lub też czy mają miejsce dla Ciebie. I więcej na ten temat możecie znaleźć na mojej stronie polka-podróży.pl. Załączę linka do tego w opisie tego wideo. Wszystko o tym, jak Workaway działa i ile to kosztuje. Ale wracając do mniszek, ile to kosztuje? Większość wymian Workaway jest darmowa, w sensie jest to wymiana barterowa. W zamian za swój czas, 5 godzin pracy dziennie, 5 dni w tygodniu, dostajesz nocleg i dostajesz wyżywienie.
na ogół. Natomiast tutaj jest trochę inaczej. Tutaj pracy, i to takiej bardzo lekkiej pracy na ogół, jest około maksymalnie 3 godziny dziennie. Natomiast ponieważ mnisi ogólnie żyją z datków i dotacji, to każda osoba, która tutaj przyjeżdża, również jest proszona o to, żeby w zamian za prąd, wodę i jedzenie, które zużywasz, złożyć również dotacje. Jest to 200 bat dziennie, czyli około 22 zł dziennie. To są ciągle minimalne koszty, natomiast warto wiedzieć, że wymiany Workaway na ogół są bezpłatne. To jest dosyć wyjątkowe. Natomiast dostajecie tutaj również dodatkową wiedzę na temat buddyzmu, na temat medytacji i ogólnie dużo tutaj fajnych rzeczy można zaobserwować i trochę podpatrzeć, jak żyją mnisi, a mniszki konkretnie, bo tak naprawdę jest różnica między płciami, między tym, jak postrzegane są mniszki i jak postrzegane są mnisi. W tych 22 zł dziennie macie zapewnione 2 posiłki, śniadanie oraz obiad. Dodatkowo oczywiście jest zapewniony nocleg. Ja jestem akurat w pokoju 3-osobowym, aczkolwiek przez kilka pierwszych dni byłam tutaj sama w pokoju w ogóle. Teraz tutaj jest mniej osób. Podobno był taki okres, kiedy przebywało tutaj aż 20 wolontariuszy w tym samym czasie. Jak ja przyjechałam, było nas 4 i to się trochę zmieniało. Część ludzi przyjeżdża, część wyjeżdża. Obecnie jest nas 7 wolontariuszy. W każdym razie warunki są bardzo dobre, każdy pokój ma swoją łazienkę, jest klimatyzacja, jest wiatraczek w każdym pokoju, jest trochę miejsca, żeby złożyć swoje rzeczy, są duże całkiem łóżka. Materac jest taki twardy i powiem szczerze średnio wygodny, natomiast no, takie życie mnicha, czyli jakby nie dostarczyć sobie żadnych wygód i skupić się na tym, co ważne. Poza noclegiem jest tutaj również zapewniona woda pitna, co w krajach azjatyckich jest naprawdę istotne, ponieważ wypijasz tej wody około 3 litry dziennie. Myślę, że to jest taka średnia, ponieważ oczywiście bardzo dużo się pocisz, więc tej wody naprawdę pije się dużo. Jeśli nie masz butelki z filtrem, to, no to kupujesz, tak? Zależy, gdzie tą wodę dostaniesz. W jakichś większych supermarketach można kupić 1,5 litra wody za około 15 bat, czyli to jest jakieś złoty 70. Więc powiedzmy, że nie są to duże koszty. Natomiast no, już te 4 zł idzie dziennie. No i zawsze trzeba tą wodę ze sobą pamiętać, żeby mieć. Tutaj woda jest jakby też wliczona w cenę i to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o posiłki, jest to taki szwedzki stół. Wybór na ogół jest bardzo, bardzo duży. Różne rodzaje potrawek takich azjatyckich, typowych. Dodatkowo mniszki jeszcze też gotują swoje rzeczy, które uprawiają w ogrodzie, tak więc jedzenie jest bardzo dobre. Na każde danie jest ryż. No, oni jedzą po prostu ryż zawsze z czymś, tak? I ryż we wszelkiego rodzaju postaciach. Ale jedzenie jest naprawdę dobre, jest go pod dostatkiem i można sobie wybrać, co się chce. Jak wygląda tutaj dzień? To bardzo zależy od osoby. Ja akurat wstaję o 5 rano, ale o 6 mamy zbiórkę.
podczas której mniszki rozdysponowują nam różne zadania. Na ogół te prace, które mamy do wykonania rano, są bardzo lekkie. W sensie jest to na przykład zamiatanie liści, zbieranie liści z jeziorka lub też towarzyszenie mniszkom na alms. Alms jest to danina, którą buddyści ofiarowują mniszkom lub też mnichom w postaci jedzenia. I one jadą po taką daninę codziennie rano i my im towarzyszymy, ponieważ tego się trochę zbiera. No i my jakby nosimy za nimi kubeł, do którego one wkładają właśnie to pożywienie, które zostało im dane. Jedną z fajnych atrakcji, którą wszyscy tutaj lubią, jest karmienie ryb. Tutaj jest jeziorko, zaraz je pokażę. W każdym razie jest tutaj takie spore jeziorko, które wydaje mi się, że jest przerybione, jeśli to jest w ogóle słowo. Jak się karmi te ryby, to one dosłownie wypływają, nie mieszczą się w tym jeziorze. Niektóre są przeogromne, takie metrowe, inne mniejsze, natomiast jest ich tu mnóstwo i to karmienie to jest duża frajda dla praktycznie wszystkich. Około 8 rano zaczynamy przygotowywać śniadanie. Każdy po trochu w tym uczestniczy, tak jak może, tak jak lubi, tak jak chce. Po śniadaniu zmywamy naczynia, a następnie śpiewamy modlitwy do Buddy i później medytujemy różnie to bywa, ale między pół godziny a godzinę. Następnie mamy godzinę pracy znowu. To jest na ogół godzina, która jest poświęcona na przygotowywanie kompostu. To jest chyba najmniej przyjemna część pracy tutaj. Większość z rzeczy, które robimy, jest taka dosyć spokojna i można sobie po prostu pomedytować, robiąc te różne czynności. Polecam zamiatanie liści. Natomiast tak, przy bawieniu się z kompostem to są odpadki owoców, które mniszki zbierają i później w takim shredderze je mielą i później to się wkłada do takich beczek. No i z tego się robi kompost po jakimś czasie. Jest to śmierdząca sprawa. Mało przyjemna, aczkolwiek można się również do tego przyzwyczaić. Nie jest to najgorsza rzecz na świecie. Lunch tutaj następuje szybko, bo już o 11:30. Wynika to z tego, że jedną z zasad, którą mniszki muszą przestrzegać, jest to, że nie mogą jeść po 12:00. One poszczą codziennie od południa do 6:00 rano. Nie wiem dokładnie, czy jak się budzą, to coś jedzą, czy czekają do śniadania, więc to może być potencjalnie od 12:00, czyli od południa do około 8:30, 9:00 kolejnego dnia. Ja kilka dni też udało mi się tak pościć, natomiast mój organizm dobrze na to nie reaguje i ja się robię zła i zaczyna mnie boleć głowa, tak więc ja sobie po prostu coś tam, orzeszka jakiegoś złapię albo arbuza po południu, aczkolwiek no faktem jest, że jest tak gorąco, że jakoś specjalnie to się tutaj nie chce jeść, tak więc to też nie jest jakiś wielki problem, ten post wbrew pozorom. Pić można do oporu, łącznie z na przykład lodami, takimi sorbetami, bo to też takie bardziej picie, i gorącą czekoladę, kawę, takie rzeczy można pić. Tak więc co prawda oczywiście nie bardzo się chce gorące rzeczy pić, no ale jak się jest głodnym, to też można sobie w ten sposób dać radę. Po lunchu mamy czas wolny, czyli mniej więcej od 12:30 do 4:00 po południu mamy wolny czas, w którym możemy robić, co nam się podoba. Większość wolontariuszy idzie na drzemkę,
Chciałam zaznaczyć, że większość z ludzi, które tutaj jest, to są około 20-letnie osoby. Tak, idą na drzemkę. Chyba większość z nich nie jest przyzwyczajona do porannego wstawania. I ja ten czas wykorzystuję na trochę poczytanie, trochę medytację, trochę edycję kontentu. Generalnie mam co robić. Natomiast jest dowolność. Można robić, co się komu podoba. Jesteśmy trochę za daleko od Bangkoku, żeby sobie tak po prostu do Bangkoku wyskoczyć. Natomiast tutaj niedaleko jest też taka świątynia, gdzie w weekendy jest market. No i można sobie na ten market na przykład się udać. Można iść oczywiście standardowo do 7-Eleven, bo cóż innego, 7-Eleven są wszędzie w Tajlandii. Też to jest zawsze jakaś rozrywka. No, w zależności od zainteresowań, każdy sobie coś zawsze znajdzie do roboty. Mniszki przerwy nie mają. Ja je widzę cały czas pracujące. One chyba zaczynają swój dzień jeszcze wcześniej niż 6 rano, ponieważ właśnie jak tutaj zaczynam się kręcić gdzieś koło 5:30, to one już pracują, już zamiatają liście, już podlewają i robią różne rzeczy, które muszą zrobić. Również jak my idziemy na przerwę, no to one dalej pracują. Tak więc ich dnie są bardzo długie i no, to są ciężko pracujące kobiety. Po tych popołudniowych pracach około 6:30 czy 18:30 następuje czas na znowu śpiewy i medytację. Znowu to zajmuje około godziny do 1,5 godziny. Po przerwie około 4:00 po południu mamy znowu jakieś 2 godzinki pracy. Różnie, albo godzinę, albo 2, zależy od tego, co tam jest do roboty. Znowu to mogą być różne rzeczy. Ostatnio przesadzałyśmy kwiaty, wcześniej kopałyśmy ziemię, która nam się przyda do przesadzenia tych kwiatów. Generalnie tutaj robi się dużo rzeczy w ogrodzie. Buddyści wierzą w życie w zgodzie z naturą, dlatego i również to życie w zgodzie z naturą pozwala im zrozumieć prawa, którymi się natura rządzi. Jest to część ścieżki do osiągnięcia oświecenia i no tutaj bardzo to widać, że ten ogród jest bardzo zadbany, bardzo taki dopieszczony i rzeczywiście to jest ich oczko w głowie. Z kolejnych ciekawostek tak powiem, że tutaj się nic nie marnuje. Tutaj wszystko jest wykorzystane. Pojemniki po różnym jedzeniu są recyklingowane. Butelki na przykład plastikowe, takie półlitrowe. Mniszki do tych butelek pakują jedzenie dla ryb. Takie pelety, groszki, które później sprzedają w świątyni. W sensie one tego nie sprzedają, bo one sprzedawać nie mogą, natomiast wystawiają to dla ludzi, którzy odwiedzają tutaj centrum, żeby oni przychodzą, żeby się pomodlić, a przy okazji mogą nakarmić ryby. Chyba dlatego te ryby są takie tutaj grubaśne i wielkie. Natomiast tak, w zamian każdy może sobie przyjść i wziąć taką butelkę z karmą w zamian za dotację 20 batów, czyli około 2 zł 20 groszy. My na przykład jedną z naszych prac było napełnianie któregoś wieczoru właśnie tych butelek tym peletem. Kolejna bardzo medytacyjna czynność. Powtarzalna, nie wymagająca za dużo myślenia i w ten sposób można się skupić właśnie dokładnie na tym, co się robi, czyli pomedytować. Jeśli obecna jest tutaj na terenie założycielka, taka główna mniszka, to również załapiemy się na potencjalnie właśnie po tych wieczornej medytacji załapiemy się na nauki lub też rozmowy filozoficzne
Jest to czas, kiedy można też zadać pytania tej mniszce i się czegoś po prostu dowiedzieć. No i tak tutaj mijają dni. Każdy dzień wygląda tak samo, w sensie plan każdego dnia jest taki sam. Zmienić się może to, co będzie na śniadanie lub na lunch i zmienić się może to, co będziecie, i zmienić się może to, co robimy w ciągu dnia. No, natomiast plan jest codziennie taki sam. Tutaj, jeśli ktoś zostaje 2 tygodnie lub dłużej, to raz na 2 tygodnie ma 1 dzień wolnego, gdzie może sobie po prostu pojechać gdzieś. No bo to jest cały dzień. Aczkolwiek trzeba wrócić do 6 po południu, bo o 6 po południu centrum jakby się zamyka. To nie jest tak, że się tutaj nie wejdzie, to są jakieś bramy czy coś takiego. Natomiast no, to też jest jedna z zasad, którą tutaj się uprasza, żeby przestrzegać, czyli i respektować, czyli właśnie wrócić do 6 wieczorem. Psy są ogólnie ważną częścią krajobrazu Tajlandii, jak to w wielu krajach azjatyckich chyba i nie tylko azjatyckich, bo na przykład w Jordanii podobno też ich jest bardzo dużo. W każdym razie jest tutaj około chyba 6 czy 7 psów, które są na stałe. Są one bardzo kochane i między innymi ten pies, którego tutaj widzicie, Popcorn, to jest młody pies, 4 lata, to jest suczka i ona jest taka najbardziej do ludzi i najbardziej przyjazna i jest no, przekochanym psem. Przychodzi z nami sobie pomedytować również, jest bardzo rozpraszająca wtedy, ale tak, psy tutaj są. Jeśli ktoś ma alergię, no to będzie mu ciężko po prostu. To podsumujmy, jak było. Nie chcę powiedzieć fajnie, bo to chyba trochę nie pasuje do tego miejsca. Powiem tak, czas, który tu spędziłam, był bardzo unikalny. Bardzo podobała mi się rutyna dnia, bardzo podobało mi się wczesne wstawanie, do którego sama z siebie nie jestem w stanie się zmusić. Tutaj, jak wymaga tego jakby szacunek, no to jest łatwiej. Bardzo podobało mi się większość prac, które musiałam wykonywać. Jest ona bardzo wyciszająca i pomaga w medytacji. I jeśli rzeczywiście skupiasz się tylko na tym, co robisz, nie siedzisz w swojej głowie, tylko rzeczywiście skupiasz się na każdym kroku danej czynności, którą robisz, to jest to właśnie rodzaj medytacji. Przez co w ciągu całego dnia pracujesz nad tym, że nad takim spokojem. Nie ma tutaj rzeczy, które mogą stresować. Oczywiście zaleca się nieużywanie komórek i jakby skupienie jak najbardziej na sobie, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas. Natomiast oczywiście, że jeśli otworzysz komórkę, zaczniesz przyglądać Instagrama, social media, no to tak, to się pewnie trochę zestresujesz. Ale co ciekawe, ja na przykład na moim zegarku tutaj, który mi poziom stresu liczy, to od momentu tak naprawdę, w którym tutaj przybyłam, mój poziom stresu jest na poziomie 20 na 100 punktów. Przedtem średni poziom mojego stresu to było między 35 a 40 na 100 punktów. Czyli praktycznie o połowę spadł mi tutaj poziom stresu. I no, może coś w tym jest. Więc jest to naprawdę fajne miejsce, żeby się wyciszyć, żeby popraktykować medytację. Z minusów to ja akurat trafiłam na taki okres chyba, gdzie niestety za wiele się nie dowiedziałam więcej niż to, co już wiedziałam na temat medytacji
i ogólnie buddyzmu. Mniszki, które obecnie tutaj są, niestety nie mówią po angielsku, no i ciężko jest mi się dogadać. Ja niestety nie jestem w stanie się nauczyć tajskiego na przeciągu tygodnia. One się uczą angielskiego, natomiast no, nie jest to komunikatywny angielski. Tak więc, ponieważ te mniszki, które mówią po angielsku, wyjechały na kilka dni, w czasie których ja tutaj jestem, no to niestety nie mam za bardzo komu zadać pytań. I to jest chyba jedyny minus, który tutaj jest. Ponadto chciałabym również wspomnieć o ludziach, których tutaj poznałam. To są, akurat obecnie są tutaj tylko dziewczyny, natomiast to nie jest tylko miejsce dla kobiet. Jak najbardziej panowie też są tutaj mile widziani, ale akurat tak się złożyło, że obecnie są tutaj praktycznie same kobiety, poza kilkoma osobami, które tutaj po prostu mieszkają, mężczyznami. Jest tutaj bardzo międzynarodowe towarzystwo, jest Niemka, jest dziewczyna z Saudi Arabii, są obecnie 2 Meksykanki i jest Brazylijka. Tak więc to też jest bardzo fajna wymiana taka kulturowa, gdzie bardzo dużo można się dowiedzieć na temat tego, jak żyją inni ludzie w innych krajach. Pogadałyśmy sobie na przykład na temat tego, jak przebiegał COVID w tych różnych miejscach. No ogólnie bardzo, bardzo fajne miejsce, żeby poznać bardzo fajnych ludzi. Kolejną rzeczą, mniszki są fantastyczne. Bije od nich takie ciepło i taki spokój. I one robią wszystko z taką precyzją i z takim przemyśleniem i z dedykacją. Widać, że to, co robią, jest dla nich ważne. Zapraszam na stronę workaway.info, na której znajdziecie ten wolontariat, ale również wiele innych. No i co? Udanych podróży życzę. Polecam. Polka w podróży. Sathang sapayan chanang kewala paripunang parisuthang